Pietermaritzburg, stolica prowincji KwaZulu-Natal. Nazwa KwaZulu pochodzi od Zulusów, tam stanowią oni większość. Tutaj widzimy manekin kobiety ubranej w strój zuluski. Natomiast miasto Pietermaritzburg zostało założone w 1838 roku. Nazwa pochodzi od dwóch fortrekerów. Jeden z nich to Piet Retief, więc od imienia Peter. Pierwszy człon nazwy, drugi człon nazwy pochodzi od nazwiska Maritz, chodzi o innego fortrekera Gerta Maritza. Fortrekerzy właśnie w latach 30. XIX wieku przybyli w te okolice. Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę z moją przyjaciółką Johanną, która zawiezie mnie w okolice Pietermaritzburga do miejscowości Hauik. A tutaj widzimy punkt widokowy. Z napisu można wywnioskować, że to tablica pamiątkowa postawiona przez rodziców nastoletniego syna, który zmarł, nie wiadomo z jakich przyczyn, nie jest podane, a tutaj z kolei informacja o tym, że jest tam fragment drogi, którą mogli używać fortrekerzy, czyli pionierzy, którzy przybyli właśnie w te okolice w XIX wieku. Tutaj pozwoliłam sobie zrobić zdjęcia. I tutaj jest mapa okolic Pietermaritzburga. I widzimy nosorożca tutaj na tej mapie. No, tylko na obrazku nosorożca można zobaczyć, natomiast motyla można było zobaczyć. Wielka atrakcja, wodospad Hauik. W wodospadzie Hauik mówią, że żyje jakiś potwór, który się nazywa Inkanyamba. Natomiast potwora nie widziałam, natomiast zauważyłam tutaj, że ten strumień wody jest bardzo wąski, bo w tym czasie mało spadło deszczu, natomiast na zdjęciach umieszczonych przy wodospadzie widać, że potrafi ten strumień być o wiele szerszy. Natomiast ciekawą rzeczą jest, że koło wodospadu są strzałki objaśniające, w jakiej odległości od jakich innych wodospadów tenże wodospad się znajduje. Więc mamy odległość od Niagary, od na przykład pobliskich wodospadu Victoria, nie takich pobliskich, a to już jest miejsce inne, to już jest takie miejsce, nazywa się Three Pigs, czyli 3 świnki, i tutaj można pamiątki kupić. Rozmaite pamiątki kupiłam i dobrej jakości, zrobione lokalnie przez lokalnych tutaj mieszkańców, także jest to bardzo miłe miejsce, można też smacznie zjeść. A to już kompleks pokoi gościnnych wraz ze spa. Tu można też zawrzeć ślub, no i ten budynek, który widzimy, to jest kaplica. A wokół posadzone są sosny. To są sosny pochodzenia amerykańskiego, natomiast tutaj są zasadzone jako gatunek obcy. Tu widzimy właśnie te pokoje gościnne, podobno ich jest 32, tak przeczytałam. No i łączą w sobie tradycję, tradycyjny styl i nowoczesne wyposażenie. No a tutaj widzimy pięknie woda szumi i bardzo jest przyjemnie, w miarę chłodno, także przyjemnie bardzo. Siadamy na tarasie. Johanna zaprasza mnie na kawę bądź herbatę. No, wybieram herbatę. Johanna, z tego co pamiętam, piła kawę. Siedzimy przy stoliku na tarasie, natomiast na drzewie siedzą małpy. To są koczkodany, albo inaczej kotawce sawannowe.
Występują we wschodniej Afryce, we wschodniej południowej części Afryki, od Etiopii do Botswany. Inna nazwa też jest verveta. Po angielsku się nazywa ta małpa vervet monkey. Żyją w grupach rodzinnych, tak jak tutaj widzimy, rodzinna grupa. Taką ciekawostką jest, że opiekują się potomstwem nie tylko matki, ale również młode samice, które jeszcze nie dojrzały do rodzeństwo tego młodszego rodzeństwa, starsze siostry po prostu opiekują się potomstwem. Natomiast jeżeli chodzi o dietę, to są roślinożerne. Najbardziej lubią owoce, natomiast też inne części roślin jedzą. Jak tutaj widzimy, ta małpa, nie wiem właśnie, czy ona je owoce, czy liście. Trzeba się dobrze przyjrzeć, ale coś tam na tym drzewie dobrego znalazła. Jednak kelner przyniósł herbatę i kawę i przyniósł cukier. Cukier okazał się lepszy. Musimy się przemieścić, dlatego że tutaj małpy nam będą przeszkadzać. No. Kawę i herbatę musiałyśmy więc dokończyć w pomieszczeniu już zamkniętym, co też było całkiem miłe. Kolejnym punktem naszej wycieczki jest miejsce, gdzie aresztowano Nelsona Mandelę. Po aresztowaniu Nelson Mandela został skazany na dożywocie, spędził w sumie 27 lat w więzieniu. Za co? Za między innymi sabotaż, przygotowywanie, gromadzenie materiałów wybuchowych, a także dążenie do wprowadzenia komunizmu. Ja się tutaj nie będę zajmować postacią Nelsona Mandeli, natomiast będę się zajmować bardziej pomnikiem. Pomnik wygląda jak takie po prostu słupy postawione są. Tutaj z daleka widzimy. Natomiast gdy stanie się w określonym miejscu, widać twarz Nelsona Mandeli. Autorem pomnika jest Marco Cianfanelli, artysta urodzony w Johannesburgu, z tym, że nazwisko włoskie, więc pewnie włoskiego pochodzenia. A tutaj już wracamy. Wracamy do Pietermaritzburga. Na koniec parę słów po angielsku. Johanna, thank you very much for the trip. It was really, really very nice. Thank you. A Państwu dziękuję za uwagę.